Oglądam sobie tutaj moje ilustracje, moje prace w pokoju, w którym mieszkałam przed wyjazdem do Stanów. No i zastanawiam się, jak to się stało, że zostałam ilustratorem. Skończyłam studia w 1987 roku w Krakowie na Akademii Sztuk Pięknych na grafice u profesora Andrzeja Picza w pracowni wklęsło druku, więc nie na książce, nie w pracowni książki, gdzie przygotowana byłabym do wykonywania zawodu ilustratora. I w tym samym roku wyjechałam do Stanów. Wyjechałam właściwie na wakacje, wyjechałam na parę miesięcy i zupełnie nie zdawałam sobie sprawy z tego, że będę tam trochę dłużej. W tej chwili już przeszło 9 lat. I po jakimś czasie spotkałam się w Nowym Jorku, już będąc tam parę dobrych miesięcy, z Rafałem Olbińskim, z Andrzejem Dudzińskim, z moimi przyjaciółmi z Akademii Sztuk Pięknych, Krzyśkiem Zacharowem, którzy są ilustratorami. Zapisałam się do szkoły w Nowym Jorku, do School of Visual Arts na 1 semestr, ponieważ już byłam po dyplomie w Krakowie, więc nie było sensu, żebym się zapisywała na całe studia, ale zapisałam się do pracowni właśnie ilustracji konceptualnej. I tam spędziłam 1 semestr z ludźmi, którzy są z tamtej kultury, którzy się tam tego uczą, bo byłam bardzo ciekawa, jak to właśnie tam wygląda. I po skończeniu tego kursu, który trwał pół roku, nauczycielka, która jest zresztą dosyć znaną ilustratorką nowojorską, Frances Jeter, ona była bardzo zadowolona współpracą ze mną i bardzo się podobały moje prace i bardzo pomogła mi w wybraniu ilustracji, które potem umieściłam w moim portfolio, czyli w takiej mojej reprezentacyjnej teczce, którą pokazywałam moim przyszłym klientom, próbując uzyskać jakieś od nich zlecenia. Skompletowałam tą teczkę. Tutaj jest taka teczka, to już jest teczka kolejna, więc są tutaj moje prace z ostatnich kilku lat. Natomiast moja pierwsza teczka to były prace ze szkoły, bardzo powiedziałabym, no nie bardzo inne, ale zdecydowanie odbiegające od tego, co tutaj mam, chociażby dlatego, że były to prace nie wydrukowane, ale namalowane na zajęciach w szkole czy po szkole. I zaczęłam właśnie z tą teczuszką taką tutaj pod pachą biegać po Manhattanie, po różnych wydawnictwach i książkowych, i po magazynach, i po prostu wszędzie, gdzie tylko można było i cokolwiek przyszło mi do głowy, starałam się zrealizować. Pukałam do drzwi wydawnictw takich jak Random House, Simon & Schuster, które są ogromnymi wydawnictwami prosperującymi również w Europie. I bardzo było mi trudno otrzymać to pierwsze zlecenie. Dopiero po jakimś czasie udało mi się uzyskać pierwsze zlecenie z magazynu, który się nazywa YM, czyli Young and Modern, który jest magazynem dla nastolatków. I dostałam 3 ilustracje. Byłam przeszczęśliwa. Pamiętam, jak zaaferowana siedziałam w autobusie, wracając właśnie ze spotkania z klientami i czytałam ten cały manuskrypt 50 razy, zanim w ogóle zaczęłam myśleć o tym, co zrobię i jak rozwiążę problemy, które musiałam rozwiązać w sposób wizualny. No i tak to się właściwie zaczęło. Tutaj ważną sprawą jest jednak znajomość języka. Miałam to wielkie szczęście, że chodziłam do ogólniaka w Katowicach do klasy z profilem angielskim i miałam bardzo dobre przygotowanie, jeśli chodzi o język, i oczywiście bez tego to w ogóle ta cała przygoda nie miałaby sensu, ponieważ no jednak trzeba rozmawiać z ludźmi, tylko język jest w tym momencie pomocny w komunikowaniu się. Tą szkołą, która dała mi przygotowanie językowe, było drugie liceum ogólnokształcące w Katowicach imieniem Marii Konopnickiej.
i parę dwójk, które dostałam na początku w pierwszej klasie ogólniaka z gramatyki angielskiej, na pewno zmobilizowało mnie do tego, żeby jednak tego języka się dobrze nauczyć i jestem bardzo wdzięczna moim profesorom, że mnie do tego zmusili w ten sposób. I dzięki temu znalazłam się na Manhattanie, takim dziwnym, bo ten Manhattan jest różny, jest piękny, jest brzydki, jest zabawny. Tutaj w moim katalogu z wystawy, którą miałam w zeszłym roku w Krakowie, po 7 latach nieobecności w kraju, wybrałam sobie takie zdjęcie z Manhattanu i nikt nie mógł w to uwierzyć, że to jest właśnie Manhattan, ponieważ nie jest on taki piękny jak na filmach amerykańskich. Praca ilustratora jest naprawdę wspaniałą pracą, jest niesamowicie ciekawa i przynosi wiele satysfakcji i w trakcie wykonywania tych obrazków, które tutaj maluję, i potem. Ale nie jest to łatwe, dlatego, bo jest klient, który bardzo często narzuca swoją koncepcję. Poza tym jest artykuł, który trzeba zilustrować, więc trzeba odpowiedzieć i na jakieś tam zadanie, które jest postawione w treści artykułu, i na wymagania art dyrektora, który współpracuje z edytorem, powiedzmy, magazynu czy wydawnictwa książkowego, więc jest strasznie dużo osób, które ma ogromną ochotę wpłynąć na to, co ja będę robić, jak to będzie wyglądać i bardzo często starają się mi narzucić i swoje pomysły, i nawet kolorystykę. Ja mimo wszystko zawsze bardzo staram się przemycić w tych moich pracach coś z siebie. Staram się i jeśli chodzi o kolor, czyli jakby o tą stronę warsztatową, wykonywać to tak jak to robię i tak jak to lubię robić, ale jeżeli nawet chodzi o tą stronę merytoryczną, to staram się jednak trochę tej polskiej liryki i takiej nastrojowości, w której ja się bardzo dobrze czuję, jednak tam przemycić. Tym razem przyjechałam do Polski właściwie, no nie na wakacje, ale przywiozłam ze sobą pracę, nad którą tutaj właśnie pracuję. Przywiozłam ze sobą zlecenie, które dostałam z wydawnictwa Simon & Schuster. To jest książeczka dla dzieci od lat 5 do 8 i to jest Biblia, przypowieść o Józefie. Bardzo się ucieszyłam, że zostałam wybrana spośród wielu ilustratorów do właśnie wykonania tej pracy. Dostałam tekst, który jest w sumie takim uproszczoną historią Józefa, ponieważ jest to dla dzieci. I na tej podstawie musiałam sama od początku do końca wymyśleć, co i jak będzie ilustrowało tą całą historię. I zrobiłam tutaj, nawet mam ze sobą taką małą makietkę do tej książki, którą przedstawiłam klientowi. Były to szkice różne. Potem zrobiła się z tego właśnie taka makieta z tych szkiców, które zostały wybrane. I teraz już sobie to powiększam i maluję. I maluję tą całą książeczkę, ilustracja po ilustracji, i mam nadzieję, że w ciągu najbliższego miesiąca ją skończę. Chociaż to jest dosyć termin, powiedziałabym, krótki, jak na taką książkę, która zawiera 32 strony. I zawiozę ją ze sobą do Nowego Jorku. W lutym, mam nadzieję, to będzie już w księgarni.
Ten pokój to jest taka moja jedyna solidna przystań w Polsce, do której zawsze mogę wrócić i ponieważ jest to mój pokój w domu moich rodziców, to jestem tu bardzo mile widziana zawsze. I często właśnie będąc w Nowym Jorku wracam myślami do tego miejsca, w którym przeżyłam parę lat przed wyjazdem, gdzie mogę i odpocząć, i spotkać się z przyjaciółmi, i porozmawiać z rodzicami, z którymi rozmawiam przez telefon, ale to jest zupełnie co innego. I tym razem popracować. Także jest to takie miejsce, o którym bardzo często myślę i częściej myślę o nim będąc tam niż odwrotnie. Rzadziej myślę o Nowym Jorku będąc tutaj. Może dlatego, że jestem tutaj rzadziej niż tam i pierwszy raz byłam w Polsce po 7 latach, także było do czego tęsknić. Mogłoby się wydawać, że straciliśmy córkę w momencie, kiedy wyjechała za granicę, ale trzeba sobie uzmysłowić, że było to kilka etapów tego wyjazdu. Początkowo wyjazd Danusi to było coś w rodzaju praktyki, gdzie wydawało się, że tam w kraju tego topu plastycznego Paryż, Nowy Jork, to są właśnie te w tej chwili kolebki sztuki, że ona nauczy się czegoś i wykorzysta to tutaj u nas w kraju. Ja tutaj mam przed sobą taki obrazek, który dla mnie jest najlepszym symbolem jej pracy, jakkolwiek czuję, Ja że go nie lubię. ona go nie lubi. Jest to jeden z dawniejszych, powiedzmy, okresów błękitnych, można by powiedzieć, ale to mniej więcej tak wygląda, że taki symbol, ona patrzy okiem na tą cywilizację rozwiniętą, notując to, prawda, tym swoim ołówkiem. No, ale rozstanie jest nie takie bolesne, ponieważ Dana jednak bardzo często przyjeżdża ostatnio, bo był taki okres, że myśmy musieli tam ją nawiedzać, bo nie miała musieliście, tylko myślę, że to była wielka przyjemność. A nie, no przyjemność była nieziemska i rzeczywiście, gdyby nie to, że wyjechała, to byśmy wielu rzeczy nie zobaczyli, bo przy okazji, że mamy córę w Stanach, mogliśmy jechać na Florydę, co zawsze było moim marzeniem. Mogliśmy jechać do Kalifornii. Nigdy byśmy się nie odważyli sami coś takiego zrobić. No, tym bardziej, że dziecko nam to zafundowało. No, może nie zupełnie, już nie przesadzaj tak całkowicie, ale częściowo tak. No tak, ja przyjeżdżam do domu i trochę właściwie odpoczywam. Przyjeżdżam zawsze bardzo zmęczona, bo na ostatnią chwilę pakuję się, kończę wszystkie prace, zwijam po prostu obóz na parę tygodni, teraz na parę miesięcy. I przyjeżdżam do domu bardzo zmęczona i odpoczywam. I moi rodzice może sobie nie zdają w ogóle sprawy z tego, że ja jednak nie jestem osobą ślamazarną, która się lubi wysypiać i przechadzać po ogródku, ale jednak tam bardzo ciężko pracuję i to w tempie takim, że no, wiem, że jest niewiele osób w Polsce, które wiedzą, na czym to tempo polega, jak ta praca wygląda, że ja mam w domu telefon z sekretarką i nawet kiedy idę na zakupy na godzinę, to ja tą sekretarkę sprawdzam z miasta, sprawdzam, czy ktoś nie zadzwonił, czy nie ma jakiejś, łapię klientów, jak się da. I mam nawet takich parę zabawnych historii związanych z moją współpracą z New York Timesem, który jest no, bardzo prestiżową gazetą i dostać ilustrację w New York Timesie to jest bardzo duży sukces i to jest poważna sprawa i trzeba się z tego bardzo poważnie, profesjonalnie wywiązać, a polega to na tym, że ponieważ historie, które są tam zamieszczane są na ogół z ostatniej minuty, to również te ilustracje muszą być wykonane w ciągu kilku minut dosłownie. Także zdarzyło mi się nieraz, że wyszłam sobie z domu spotkać się ze znajomymi, myślałam, że mam dzień wolny dla siebie i gdzieś tam z restauracji w trakcie lunchu sprawdziłam sobie sekretarkę, okazało się, że dzwoniła do mnie dyrektorka z New York Timesa i w połowie posiłku musiałam wsiąść w taksówkę, pojechać do domu,
rozłożyć sobie pracę i w ciągu 2 godzin wykonać ilustrację, którą po prostu osobiście, wsiadając w następną taksówkę, zawiozłam do New York Timesa i tego samego dnia wieczorem w całym Nowym Jorku, co jest bardzo dużą satysfakcją i przyjemnością dla kogoś takiego jak ja, dla ilustratora, we wszystkich kioskach w tym ogromnym mieście ta moja ilustracja już była wydrukowana dosłownie po 10 godzinach od momentu, w którym dowiedziałam się, że w ogóle tą pracę mam. Moje prace, mimo tego, że robione są na konkretne zamówienie, jednak mają swoje życie. Przekonałam się o tym podczas moich kilku wystaw indywidualnych, które miałam w Nowym Jorku. A najprzyjemniejszą chyba wystawą była moja wystawa w zeszłym roku w Krakowie w galerii Artemis. I to była pierwsza właściwie indywidualna moja wystawa w Polsce po 7 latach mojej nieobecności tutaj. I była dla mnie naprawdę wspaniałą niespodzianką, ponieważ przyszło bardzo dużo moich znajomych, przyjaciół ze studiów i mogłam po prostu tam w galerii Artemis po 2 dniach wieszania tych prac przyjrzeć się mojej ilustracjom i zobaczyć je jako dzieła, które nie służą tekstowi, ale są po prostu same sobie. I to było bardzo miłe. Ja często słyszę o moich pracach, że one są takie nostalgiczne, liryczne. I to mnie cieszy, dlatego, bo ja rzeczywiście bardzo lubię uzyskiwać w tych moich pracach jakiś taki nastrój i nad tym pracuję i od strony technicznej, bo o tym decydują na pewno kolory, których ja używam, które są zawsze takie trochę przytłumione, przyciemnione. I no, czasem słyszę takie komentarze, że one są smutne, co mnie może mniej cieszy, ale jest w tym na pewno jakiś taki klimat, może jeszcze przywieziony do Ameryki z Krakowa, z którego właściwie ja jestem dumna, bo to jest coś zupełnie innego od tego, co tam się robi, a poza tym to jestem ja. To nie jest wymyślone, tylko rzeczywiście ja taka jestem i to tak się właśnie dzieje wtedy, kiedy mam pędzel w ręku.